Gigantyczne anteny wycelowane w niebo. Oto jedne z najbardziej zaawansowanych i niezwykłych narzędzi w rękach naukowców. Do czego służą? Jak są zbudowane? Co mają odnaleźć w przestrzeni kosmicznej? W tym programie poszukamy odpowiedzi. Zapraszamy na Astronarium. Co wspólnego z badaniem kosmosu może mieć radio? Wydawałoby się, że niewiele. Podobnie myślał zapewne amerykański inżynier Karl Jański, kiedy w latach 30. ubiegłego wieku zlecono mu sprawdzenie, skąd w sygnale radiowym biorą się zakłócenia. Jański skonstruował specjalną antenę, ale kiedy dokonał pomiarów, okazało się, że oprócz szumów generowanych np. przez burze z piorunami, jest też taka grupa zakłóceń, których źródła nie potrafił zidentyfikować. Wydawało się, że nie może ich generować nic, co znajduje się na Ziemi. Tak naprawdę Jański odebrał radiowy sygnał drogi mlecznej. To odkrycie zapoczątkowało zupełnie nowy rozdział w badaniach kosmosu. Radioastronomia stała się źródłem najważniejszych odkryć ostatnich blisko 100 lat. A czego można się dowiedzieć, nasłuchując sygnałów z kosmosu? Z tym pytaniem postaramy się dziś zmierzyć. To jest Astronarium, program o tajemnicach wszechświata i polskich naukowcach, którzy je zgłębiają. Ja nazywam się Bogumił Radajewski. Zapraszam. Proszę nie regulować odbiorników. Ten trzask to nie zakłócenia. Tak brzmi radiowy sygnał pulsara umarłej przed wiekami gwiazdy, której jądro zapadło się do środka w trakcie eksplozji w postaci supernowej. Teraz wysyła w kosmos regularne impulsy, zupełnie jak kosmiczna latarnia morska. Niełatwo ją jednak dostrzec, bo sygnał ginie w gąszczu podobnych, jakie przez cały czas docierają do Ziemi z miliardów przeróżnych radioźródeł w kosmosie. Problem w tym, jak wyczytać i zrozumieć coś z tej, nie przymierzając sieczki w kosmicznym eterze. A dlaczego mówię o tym w Krakowie? To właśnie tu pierwsi w Polsce naukowcy zmierzyli się z tym problemem i niemal dokładnie 60 lat temu zbudowali obserwatorium radioastronomiczne. Fort Skała na przedmieściach Krakowa. Pamiętająca czasy zaborów twierdza, zamieniona w jedno z największych polskich obserwatoriów astronomicznych. 60 lat temu grupa badaczy zarejestrowała tu pierwsze sygnały radiowe pochodzące z kosmosu. Na czele tych pionierów stał profesor Adam Strzałkowski. Zdecydowałem, że pierwsze, co zrobimy w tym obserwatorium na Skale, to będzie zlokalizowanie tam radioteleskopu. Program był taki, żeby zacząć od obserwacji promieniowania radiowego Słońca. To był rok 53, wobec tego za rok miało być w 54 roku zaćmienie Słońca widoczne w Polsce. Tylko trzeba było mieć taki radioteleskop. Ja wiedziałem z autopsji, że na Helu Niemcy pozostawili radarowe anteny. No to skończyło się wszystko przesłuchaniem na UB. Skąd my wiemy o tym, że to takie tam są te, co więcej, skąd my wiemy, do czego to służy. W każdym razie nic
z tego nie wyszło. No wobec tego trzeba było zdobyć radioteleskop, który moglibyśmy ulokować w tym organizowanym obserwatorium na skalę. Musieliście go zbudować sami. Musieliśmy wybudować sami. Postanowiliśmy, że ten radioteleskop będzie miał średnicę 5 metrów i taki projekt właśnie zrobił Kowalski, powierzając wykonanie tego zwierciadła firmie takiej spawalniczej w Krakowie na Zabłociu inżyniera Wolframa. No to było zdumiewające, że w końcu Wolframowi udało się zrobić spawaną konstrukcję z rur metalowych z taką 3 mm dokładnością. Te nasze obserwacje nie były bardzo dokładne, no ale trzeba podkreślić, że były to pierwsze obserwacje radioastronomiczne w Polsce, które zostały wykonane urządzeniem specjalnie zbudowanym do celów radioastronomii. Żeby zrozumieć, na czym polega sekret radioastronomów, trzeba sobie uświadomić, jak wyglądałby świat, gdyby nasze oczy były w stanie dostrzec coś więcej niż tylko światło widzialne, a wyglądałby zupełnie inaczej. Gdybyśmy byli w stanie zobaczyć promieniowanie elektromagnetyczne w całym jego zakresie, świat naokoło wypełniałyby różnego rodzaju fale niewidoczne gołym okiem. Radio, telewizja, sieci komórkowe czy sygnał Wi-Fi to rzeczy, które sami tam umieszczamy. Zupełnie inaczej wyglądałoby też jednak Słońce. Z widoczną podczerwienią, ultrafioletem, promieniami rentgena czy sygnałem radiowym, takim jaki 60 lat temu odebrali astronomowie z Krakowa, niezbyt przypominałoby dzienną gwiazdę, jaką znamy. Podobnie jest w całej przestrzeni kosmicznej. Oto jak zmienia się obraz galaktyki M87, gdy przechodzimy od światła widzialnego do obrazu powstałego z wykorzystaniem fal radiowych. Wiele z tego, co dzieje się w takich zakątkach wszechświata, umyka zdolnościom ludzkiego wzroku. To, że czegoś nie widać, nie znaczy jednak, że nie da się tego wykryć. Gdybyśmy mieli taki odbiornik, który miałby widzieć tak jak nasze oczy, fale widzialne, ale w świetle radiowym, to musielibyśmy mieć oczy o rozmiarach rzędu kilkuset metrów. Ale możemy konstruować narzędzia, które umożliwiają nam zerknąć w kosmos zupełnie inaczej, niż dokonują to astronomowie, obserwując świat na falach widzialnych. Jak wygląda ten radiowy wszechświat? Ten wszechświat radiowy okazuje się, że wygląda inaczej. Pierwsze przeglądy prowadzone po II wojnie światowej ujawniły istnienie obiektów, których istnienia wcześniej nie przypuszczano. Okazało się, że obserwujemy jakieś punkty bardzo jasne na niebie, które przypominały gwiazdy, ale to gwiazdy nie były. Początkowo nazwano je radiogwiazdami, ale odpowiedniki optyczne nie ujawniały tam takich obiektów. To były kwazary. Dziś wiemy, że są to aktywne jądra galaktyk. W ich centrach, w tych galaktykach, które wykazują taką aktywność, istnieją supermasywne czarne dziury. Mogą mieć masy nawet miliardów mas Słońca. To radioastronomowie zdołali także potwierdzić pewne teorie, jak choćby teorię tego, jak w ogóle powstał nasz wszechświat, prawda? Tak, było to zdumiewające odkrycie. Odkryli oni szum dochodzący z całego wszechświata. Przez wiele tygodni martwili się, co jest nie tak z ich aparaturą. W końcu doszli do wniosku, że dochodzi do nas z całego wszechświata właśnie promieniowanie,
które szybko udało się wyjaśnić, że jest to promieniowanie reliktowe po wielkim wybuchu. Badania radioastronomiczne są trochę jak próba słuchania audycji radiowej nadawanej gdzieś z drugiego końca świata przy pomocy, bo ja wiem, tostera. By odebrać taki sygnał, potrzebujemy naprawdę nielichej anteny, takiej jak ta, w której właśnie jesteśmy. Oto największy radioteleskop w Polsce i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. 32-metrowej średnicy antena to dziecko naukowców z Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzięki temu urządzeniu w piwnicach koło Torunia mogą być prowadzone jedne z najbardziej zaawansowanych badań na świecie. Ogromna czasza ma za zadanie zebrać i skupić w jednym punkcie jak najwięcej kosmicznego promieniowania. Rozmiar to jednak nie jedyny sekret tego niezwykłego przyrządu. W jego wnętrzu kryje się, dosłownie, kosmiczna technologia. Cała ta aparatura ma sprawić, by nieuchwytne sygnały z kosmosu zmieniły się w coś, co da się zarejestrować. My otrzymaliśmy wyjątkową szansę, by zobaczyć to od środka. Jesteśmy w sercu radioteleskopu, nieco ponad osią elewacji radioteleskopu, czyli osią, której radioteleskop obraca się poziomo do płaszczyzny Ziemi. To miejsce nazywamy kabiną ogniskową. W tym miejscu skupia się promieniowanie zebrane przez czaszę radioteleskopu. Fale elektromagnetyczne wpadają sobie takimi elementami zwanymi oświetlaczami tutaj do tego, możemy powiedzieć, garnka, tak zwanego diwara. W tym diwarze panuje bardzo dobra próżnia, około 1 militora. Dzięki temu elektronika znajdująca się w środku jest cieplnie odizolowana od otoczenia i możemy skutecznie chłodzić do bardzo niskich temperatur, do około 8 kelwinów nawet. To jest około minus 265 stopni Celsjusza. Sama elektronika, sama z siebie ma taką właściwość, że generuje sygnał o charakterze szumowym z tej prostej racji, że ma temperaturę wyższą od zera bezwzględnego. Okazuje się, że im niższa ta temperatura tych przedwzmacniaczy, systemów odbiorczych, tym mniej tego szumu sama z siebie generuje. Dlaczego ten szum chcemy zmniejszyć? Dlatego, że sygnały naturalne, które odbieramy z kosmosu, mają też charakter szumowy i nie jesteśmy w stanie ich rozróżnić od tych sygnałów sztucznych generowanych przez układy elektroniczne. Dlatego im mniej radioteleskop szumi sam z siebie, im mniej szumią przedwzmacniacze, tym radioteleskop staje się czulszy. Możemy słabsze sygnały kosmiczne odebrać. Jak słabe są to sygnały, można sobie uzmysłowić na podstawie takiego porównania. Gdybyśmy zebrali całą energię zgromadzoną przez wszystkie radioteleskopy na świecie, które działały od początku lat 50. ubiegłego wieku, czyli przez ponad 64 lata, to tej energii w sumie wystarczyłoby na stopienie jednego płatka śniegu. Są to tak słabe sygnały emitowane przez te naturalne obiekty kosmiczne. Rozmiary współczesnych radioteleskopów pozwalają im rejestrować nawet bardzo słabe sygnały docierające do nas z kosmosu. Duża czułość to jednak dopiero połowa sukcesu. Nawet największe z anten cierpią bowiem na jeszcze inną przypadłość. Generalnie z radioteleskopami jest tak, że
mówiąc prostym językiem, robią coś pośredniego pomiędzy słuchaniem a patrzeniem. Jeżeli pojedziemy radioteleskopem na dane miejsce na niebie i tam znajduje się jakieś źródło promieniowania, to możemy zobaczyć, jak to jest jasne. Możemy stwierdzić w miarę dokładnie, z jakiego kierunku promieniowanie do nas dochodzi, ale nic nie jesteśmy praktycznie w stanie powiedzieć, jaki jest kształt, rozkład promieniowania na niebie, czyli generalnie jaka jest zdjęcie radiowe, jakby mogło wyglądać. Innymi słowy, radioteleskopy widzą wszystko trochę jak przez mgłę. Obraz jest niemal całkowicie pozbawiony detali. Dlaczego tak się dzieje? By to zrozumieć, trzeba sięgnąć po odrobinę fizyki. Fale radiowe mają znacznie większą długość niż światło widzialne. To sprawia, że aby postrzegać je z podobną dokładnością, potrzeba znacznie większego przyrządu. Różnica jest tak wielka, że nawet największy radioteleskop na świecie odbiera w gorszej rozdzielczości niż człowiek widzi gołym okiem. Aby wyostrzyć obraz, trzeba by zbudować gigantyczną antenę o średnicy liczonej już nie w metrach, a w tysiącach kilometrów. Astronomowie znaleźli jednak sposób, by obejść i ten problem. Dzięki tzw. interferometrii nauczyli się, jak łączyć kilka anten w jedną. Można sobie w skrócie wyobrazić to tak, jeżeli weźmiemy dwa odbiorniki radiowe, mogą to być radioteleskopy, mogą być zwykłe radyjka, nie ma znaczenia, i ustawimy je albo na dowolne miejsce na niebie, albo na dowolną stację radiową. Jeżeli zaczniemy nagrywać sygnał, który odbierają te dwa odbiorniki, to z tego powodu, że prędkość światła jest skończona. Idealnie dokładnie w tym samym czasie te odbiorniki słyszą co innego. Później z połączenia tych wszystkich sygnałów, a tak naprawdę zdedukowania, jakie są różnice matematycznie oczywiście pomiędzy tymi sygnałami w tym samym momencie, można odtworzyć rzeczywisty rozkład promieniowania na niebie. I to tak, mówiąc prostym językiem, jeżeli mamy dwa radioteleskopy, które patrzą sobie na dowolny punkt na niebie i powiedzmy one oddalone są o 100 km, to możemy stworzyć wirtualne oko, które będzie miało czułość teoretycznie równą sumie czułości tych dwóch radioteleskopów, a wielkość tego oka to będzie 100 km. I jeżeli teraz weźmiemy teleskopy rozłożone po całym naszym kontynencie, mamy wirtualny radioteleskop wielkości naszego kontynentu. Obecnie jeszcze mamy antenę małą w kosmosie rosyjską. Budujemy teleskop 3 do 5 razy większy niż nasza planeta. I generalnie to jest największe urządzenie badawcze obecnie, jakim dysponuje nasza cywilizacja. Radioteleskop w piwnicach także jest częścią takiego międzynarodowego przyrządu badawczego, tzw. Europejskiej Sieci Wielkobazowej Interferometrii. Jej połączone anteny dysponują tak dużą rozdzielczością, że można by przy ich pomocy czytać nagłówki gazet leżących na powierzchni Księżyca. Astronomowie wykorzystują to do prowadzenia najdokładniejszych badań dalekich obiektów w kosmosie. Pani doktor, czy ja dobrze rozumiem, że pani jest odpowiedzialna za takie badania, w ramach których szukaliście w kosmosie alkoholu? Tak jest, aczkolwiek metanolu, a nie znanym wszystkim etanolu. Metanol, cząsteczka CH3OH, która się formuje w obszarach rodzącej się masywnej gwiazdy, która może skończyć swoje życie jako na przykład supernowa bądź czarna dziura. Tylko na falach radiowych o długości 5 cm, które wychodzą od cząsteczki właśnie metanolu, które zostają przez nią emitowane, dowiadujemy się, jakie jest środowisko wokół rodzącej się masywnej młodej gwiazdy. Jest tam zbyt gęsto od gazu i pyłu, żeby światło widzialne doszło do nas. Właśnie fale radiowe są w stanie wydostać się z takich kokonów gazu i pyłu i dotrzeć do nas i poinformować nam, co się dzieje. Moje odkrycie ukazało, że faktycznie emisja maserowa metanolu powstaje w takich sferycznie symetrycznych strukturach, a więc coś musi być w środku, czyli ona jest wokół tej nowo rodzącej się gwiazdy. Jest to właśnie taka forma pierścienia, który ma średnicę 900 jednostek astronomicznych, czyli 900 razy odległość Ziemia-Słońce. Ulokowany jest w ramię tarczy krzyża w naszej galaktyce. Nasze Słońce jest mniej więcej tu, odległość 3 kiloparseki. Wiem, że na pierwszy rzut oka pewnie trudno się zorientować, ale jestem właśnie w okolicy, która ma szansę stać się miejscem najbardziej zaawansowanych badań radiowych na świecie. To właśnie tutaj, głęboko w Borach Tucholskich, polscy naukowcy chcieliby zbudować radioteleskop, który swoim rozmiarem
przyćmi wszystko, co do tej pory widzieliśmy i pozwoli zajrzeć dalej niż kiedykolwiek wcześniej. Jestem tu, by spotkać się z jednym z jego twórców. Oto Heweliusz, potencjalnie największy radioteleskop o ruchomej czaszy na świecie. Szeroki na ponad 100 metrów i wysoki jak 30-piętrowy wieżowiec górowałby nad borami z niepozornej, głęboko ukrytej przed cywilizacją polany. Profesor Andrzej Kus kieruje konsorcjum stojącym za projektem tego giganta. To jest właśnie to miejsce, w którym chcemy postawić jeden z największych radioteleskopów na świecie. Radioteleskop, którego czasza będzie miała średnicę około 100 metrów. To jest oczywiście znacznie większa powierzchnia zbierająca, a przez to dużo większa czułość, a więc można sięgnąć dalej albo odbierać słabsze sygnały naturalnie generowane w przyrodzie przez różne obiekty kosmiczne. Duża powierzchnia zbierająca oznacza obserwację najdalszych, najwcześniejszych obiektów, które powstają we wszechświecie, zaraz po wielkim wybuchu. To jest badanie całej ewolucji wszechświata, prawda, od początku do obecnej epoki. Ale radioteleskop to nie tylko badania radiowe, to jest rozwój nowoczesnych technik odbiorczych, radiolokacji, komunikacji, nawigacji, wszystko, co się wiąże właśnie z współczesnymi badaniami kosmicznymi. Na razie Heweliusz znalazł się na tzw. mapie drogowej polskich inwestycji badawczych. Ale to nie jedyny tak odważny projekt. W XX wieku badania radioastronomiczne przyniosły w sumie ponad 40 odkryć uhonorowanych Nagrodą Nobla. To więcej niż jakakolwiek inna dziedzina nauki. Dlatego dziś na całym świecie powstają kolejne obserwatoria, coraz większe sieci anten i zupełnie nowe pomysły na to, jak odbierać sygnały z kosmosu. Dzięki temu astronomowie będą mogli jeszcze lepiej zrozumieć tajemnice, których nie widać, ale które da się usłyszeć. Od pierwszych obserwacji radiowych, przez największe odkrycia XX wieku, aż po najnowsze projekty badawcze, radioastronomia nieprzerwanie udowadnia nam, że wszechświat kryje znacznie więcej niż widać gołym okiem. Ale nauka to nie wszystko. To muzyka, która powstała z wykorzystaniem sygnałów zarejestrowanych przez radioteleskopy. Niech te kosmiczne dźwięki będą naszym podsumowaniem. Więcej wiadomości o badaniach kosmosu czeka na internetowych stronach Astronarium, a kolejne tajemnice odkryjemy w następnym odcinku. Do zobaczenia.